I zatrąbił pierwszy anioł i stał się grat i ogień zmieszany ze krwią. I zrzucono to na ziemię, a trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spalona jest. Potem zatrąbił wtóry anioł, a jakoby góra wielka ogniem pałająca wrzucona jest w morze. I obrócona jest w krew trzecia część morza. I pozdychała w morzu trzecia część rzeczy stworzonych, które miały duszę, i trzecia część okrętów zginęła. I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. I obróciła się trzecia część wód w piołun, a wiele ludzi pomarło od onych wód, bo się stały gorzkie. Potem zatrąbił czwarty anioł, a uderzona jest trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd. Tak iż się trzecia część ich zaćmiła i trzecia część dnia nie świeci, także i nocy. Słyszysz, jak cicho? Twój ojciec miał rację. Tutaj będzie nam dobrze i bezpiecznie. Tutaj szybko dojdziesz do siebie. Jak to było? Chorowałeś 6 tygodni. Napuchłeś do monstrualnych rozmiarów. Potem miałeś gorączkę. Byłeś nieprzytomny. Kiedy zacząłeś chodzić, przyjechaliśmy tutaj. Nie pamiętasz? Pamiętam. Kochaj mnie, Michał. Za to wszystko, co się stało, nie tylko ja ponoszę odpowiedzialność. Jesteś starsza ode mnie, mądrzejsza. Powinnaś była lepiej mną pokierować. Lekarz kazał chodzić ci na spacery. Pomogę ci się ubrać. Dlaczego ojciec nie przyszedł tutaj? Ja już się czuję dobrze. Twój ojciec przecież ze mną nie rozmawia. Weźmiecie ze sobą Łukasza. Widzisz, jak tatuś teraz pięknie wygląda? Jak się czujesz? Dobrze. Ojcze, ja do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć. Ona odeszła od niego z pełnią okrucieństwa. Pozwoliła mu umrzeć. Przez dłuższy czas nie chciała mi powiedzieć, że on karmił.
Boże, który nas nie prowadzisz, Boże, który pozwalasz zabijać to, co kruche i wywyższasz tępą nienawiść, Boże, który rozmnażasz okrucieństwo i pozwalasz ludziom pastwić się nad innymi, Boże, który wywyższasz najgorszych i dajesz im bicz do ręki, Boże niemiłosierny, nie miej nad nami litości. Michał? Co ty tu robisz? Mieliście być cały miesiąc na wsi. Helena nie żyje. I Łukasz, i moja matka, i dom na wsi się spalił. Jak ci pomóc, Michał? Ja już nie będę karmił wszy. Ja teraz będę miał dużo czasu na różne rzeczy. Jeżeli byście chcieli, to ja chciałbym być potrzebny. Michał, to nie tak. To jest konspiracja, rozumiesz? Rozkazy, dyscyplina. Nie bój się. Ja potrafię się podporządkować. Ja myślę, że nawet nic tak nie potrafię teraz, jak podporządkować się. Zrozumieć i nie płakać. Zapomnisz swego imienia, ojca, matki. Będziesz nosił pseudonim. Jak się chcesz nazywać, Michał? Szary albo ślepy. Głuchy albo kulawy. Ten, przed którym będziesz odpowiedzialny, jest naprawdę ślepy. Zostań tu. O, Olek! Olek!
ja rodzę. Tu nie ma nikogo. Niech mi pan pomoże. Nie, nie, ja nie jestem z policji. Trzeba biec i ratować go. My mieszkamy tu dopiero od 10 dni. Ja nie rozumiem, za co mogli go ścigać. Woda gorąca w kuchni. Pomóż!
Szybka jestem, prawda? Ja nie jestem gotów. Ja jeszcze nie potrafię. To nie jest czas, w którym mógłbym być ojcem. Proszę pana, ja jestem z miejskiej ubezpieczalni. Helena? Ubezpieczam mieszkania od pożarów. Helena! Te ubezpieczenia są właściwie obowiązkowe. W razie wypadku zwracamy. Helena! Może ja panu pokażę. Słuchaj, Helena. Ten pan twierdzi, że ubezpiecza mieszkania od tyfusu. Nie od tyfusu, od pożaru. Ja nie wiem, czy ubezpieczenie obejmuje również choroby. Jedyny pożar, jaki się mógł zapalić w tym domu, już dawno zgasł. Nie powinieneś tak siedzieć po ciemku. Powinieneś coś zjeść. Swędzą mnie nogi. Ja bardzo państwa przepraszam. Ja już będę szedł. Jeszcze obejdę inne mieszkania w tym domu. Czy pan żyje z tych ubezpieczeń? Tak. Pan to robi zbyt łagodnie. Helena! Niech pan na ludzi krzyczy. Helena! Dlaczego? Przepraszam pana. Ja muszę mu pomóc. To ja znalazłam mu tę pracę. Boże, który nas zwodzisz, powiedz nam, co czynimy. Moja żona była bardzo do pani podobna, ale ona nie żyje. Ojciec zabrał nas do starego domu na wsi, bo byłem bardzo chory. Nas, to znaczy Helenę, Łukasza i mnie. Zostawiłem ich pozawianych w prześcieradła, bo był mróz na dworze. Ale wrócę do nich, gdy będzie bezpiecznie. Widzi pani, ja nigdy nie wiedziałem, czy jestem ważny, czy nieważny. Czy pójdę za kogoś, czy ktoś za mnie. Ludzie chodzą po tak odległych od siebie orbitach. Spotykają się tak rzadko, nie z tymi, tylko czasem. W samym środku wojny, wśród wszy, krwi i gnoju. Proszę pani, ja mógłbym pójść i powiedzieć im, że to mnie gonili. Że pani męża wzięli tylko przez przypadek, bo miał taki sam płaszcz jak mój. Ale oni go ranili i nie wypuściliby ani jego, ani mnie.
Ojcze, chciałbym zostawić u ciebie te rzeczy. O, Czy mógłbym wziąć twój stary płaszcz? weź, nie krępuj się. Zagrasz ze mną? Ojcze, przecież je zabito, ja widziałem. Ja nie oszalałem. Zabito je obie, tak. Wieczne odpoczywanie racz im dać, pani, Co mówisz? że zabito twoją matkę i twoją panią. Nawet nie chcesz powiedzieć jej imienia. Byłeś dla niej złym ojcem, złym teściem. Nie melodramatyzujmy, mój kochany. No cóż, wydaje mi się, że mam prawo choćby raz w życiu powiedzieć ci, co sądzę o twoich osobistych sprawach. Lekkomyślnie rozbiłeś cudze szczęście. Nawet gdyby to było szczęście mniemane, dałeś się pożreć tej kobiecie. Kiedy przyjechałem i zobaczyłem, jak zaczyna cię zżerać choroba, jak giniesz w oczach. Wybacz, mój kochany, nie mogłem się zdobyć na pogodny obiektywizm. Ojcze, ale przecież oprócz tego, co na co stać najbardziej marnego, ja nie umiałem jej dać nic. Co? Ja czuję, że gdziekolwiek ona się znajduje teraz, żywa czy umarła, ona się czegoś ode mnie domaga. Przecież ona nie żyje. To tajemnica. Tego się nie da powiedzieć żadnymi słowami. Synku, zostań ze mną. Po co? Syn i ojciec, kość z kości, krew z krwi, powiadają, a przecież ściana, ściana, ściana. Pańska prośba jest niedorzeczna. Co on zeznaje, na jaki temat, kim on właściwie jest? Przecież ani pan, ani ja, nikt tego nie wie. Na razie jedynie powinniśmy się cieszyć, że pan jest żywy. Mimo wszystko, wciąż myślę o tym, o co mnie pan prosił. Aresztuje się tylu ludzi cennych, krew z krwi tego narodu. A ów pański człowiek jest kimś nieważnym. Nie mamy sił, by wkładać rękę w lej tego wiru po to właściwie tylko, żeby wyciągać zeń nikogo. A przecież mnie też to prześladuje. Coraz bardziej wydaje mi się, że nieodwołalnie pogrążamy się w kręgu, w którym wszystko jakby się do siebie upodobniło. Czyn i brak czynu, okrucieństwo i obojętność. Więc nie mogę dać panu odpowiedzi zgodnej z moim sumieniem.
Jedno jest niejasne. Podał pan, że część nocy spędził pan w tym mieszkaniu. Tak, Czy sam? tak. Nie wolno panu tam wracać, aż do odwołania mego rozkazu. Niech pan także nie przychodzi tutaj. Czuję się zmęczony. Proszę, niech mnie pan zostawi. Postaram się dać panu odpowiedź za jakiś czas. Dwa złote. Bóg zapłać. Ja do siostry Klary. Siostro, czy mogę się widzieć z matką Olka? Jest bardzo słaba od wczoraj. Wieczorem była niespokojna, wezwała mnie, ale nie chciała nic mówić. Potem dotknęła ręką piersi i powiedziała: mój syn nie żyje. A co powiedział lekarz? Lekarzy wywieziono 2 miesiące temu. Podobno wywieziono ich do pobliskiego lasu. Po drodze wytruto ich spalinami. Jak? Rury wydechowe zostały podłączone do wnętrza samochodów. Jak ty się znasz na technice, siostro? Poznałam się. A ojciec cię tu nigdy nie odwiedza. Nigdy. Ten szał irracjonalny wydał mu się wstrętny. Żyj, bracie. Ty, który jesteś tak żywy. Pani mnie pamięta? Ja jestem kolegą Rudego. To znaczy pani syna Olka. On przysłał mnie tutaj, żeby powiedzieć, że jest bardzo zajęty. Powodzi mu się nieźle, ale jeszcze nie tak, żeby panią stąd zabrać. Jemu jest wstyd, że pani musi być tutaj. On kazał powiedzieć, że wciąż myśli o pani. Prosił, żebym pani dał ten krzyżyk. Co ty wyprawiasz? Straszysz te staruszki. Tu nie wolno być tak gwałtownym. Pani była na gestapo. Dlaczego panią wypuścili 2 razy raz po raz? Ja nie miałam dość siły pana oddać za niego. Cofnęłam się w pół drogi. Niech pan będzie szczęśliwy, że okazałam się tak słaba. Siostro, ona jest tak podobna, tak niezrozumiale podobna do Heleny. Ona nie jest podobna, Michał. To halucynacja. Przecież to ja mieszkałem tutaj. Kiedy zabrali Jana, męża Heleny, moja siostra znalazła nam tutaj schronienie. Niech pan stąd odejdzie i nigdy nie wraca. Jego strasznie biją, im bardziej milczy, a milczeć musi, skoro nic nie wie o panu. Czy pan nie czuje, że każda chwila, jaką spędzam z panem, jest grzechem wobec niego? Ja już wiem, co teraz muszę zrobić. Ja pana proszę, niech pan stąd idzie. To jego dziecko. Nasze. Tak, jego, pani i moje.
Dlaczego pan nie przyszedł nigdy potem? Ja bałem się państwu przeszkadzać. Nie ma państwa, jest powłoka. Jest coś strasznego, co się wyżarło od środka. Dlaczego? Dlatego, że każdy z każdym może zrobić wszystko, że w gruncie rzeczy chore jest tylko mięso, a Co? dokoła litość i dobroć i wiara w siebie przestają istnieć, kiedy zakazi się krew. Co zostaje wtedy? Okrucieństwo. Ja przed wojną kształciłem się na prawnika. Jak wybuchła wojna, to okazało się, że nie mam żadnych talentów, że nic nie potrafię. Byłem szczęśliwy, że dostałem tę pracę w ubezpieczalni. Ile pan ma lat? 22. Pan zginie, jeśli ktoś nie wskaże panu drogi. Ja panu dam pracę, która będzie dla pana najlepsza. A co tam trzeba będzie robić, proszę pani? Nic. Być cierpliwym. To potrafię. A czy będziemy tam pracować razem? Tak. Tylko ja będę pana hodowczynią. Kiedy wojna wybuchła, mój mąż także nie miał niczego. Chciał się dostać na pocztę bez skutku. Powiedziałam mu, by zaczął karmić. Nim to się stało, wydawało mi się, że wiem, co to jest miłość. Co to jest miłość, proszę pana? Ja nie wiem. To jest odwrotność okrucieństwa. Pełna pogarda dla tego, co nie jest miłością. To brzmi strasznie. Nie, to jest zdjęcie pancerza, który nas tak nie obroni. Oddanie siebie ze strachem, aby nie zostać odtrąconym. To boli. Dotknij mi serca. Ja nie umiem być wobec pani dorosły. Ja nie umiem być wobec ciebie inaczej niż w bólu. Marian, muszę mieć list polecający do twojej hodowczyni. Ja chcę znowu wrócić do karmienia. Muszę mieć lepsze kartki. Marmoladę, chleb, Przecież mąkę. nie masz dla kogo. Bracie, teraz ty się wyspowiadaj przede mną. Czy zdarzyło ci się kiedyś być świadkiem cudu? Ty chcesz powiedzieć, że cuda się nie zdarzają. Ty, Marian? Zachowujesz się jak wiatr. Te dwa światy nie są przymierzalne. Jedno jest odbiciem drugiego poprzez lustro, jakim jesteś ty sam. Twoja wiara z wiarą prostaka, cokolwiek byś mi nie chciał powiedzieć. Słuchaj, tylko ty możesz mnie zrozumieć. Z tego, co teraz robię, ja nie mogę utrzymać nikogo. Założyłeś rodzinę? Tak. Dano mi tę łaskę. Ty wiesz, jak one nas zarażają? Najpierw napełniają się krwią, potem ją wydalają, wyżygują do ranki, którą uprzednio wygryzły. Dopiero wówczas spokojnie opijają się nią do syta. Przecież tak nie można. Nie można. Muszą być jakieś prawa. Bóg. Musi być między nami a Bogiem rozmowa. Musi jakiś krzyk wydobyć się z duszy tego kraju, jakiś apel, fale. Jeśli to bowiem nic nie znaczy, a znaczy tylko historię, tylko mroki średniowiecza, w jakim Przestań już żyjemy, mówić, Marian. to znaczy nic. Czas, który przyjdzie, będzie czasem rozpaczy, jeśli ugruntują się prawa, które teraz rządzą. Bo kalectwem jest pamiętać, że świat był kiedyś lepszy. Dostaniesz kartkę do jednej z hodowczyń, będziesz mógł wrócić do karmienia.
Pan do kogo? Na pierwsze piętro do pani Wiśniowskiej. A. Ja do pani. Jest aż tak źle? Tak, Czy pan wie, ilu ludzi stara się o tę pracę? wiem. Im mała gorączka nie szkodzi, one nawet lubią taką ciepłą krew. Dam panu kartkę do lekarza. Ja dopiero teraz przeczytałem książkę pani męża. Chciałbym, żeby pani powiedziała mu, jak bardzo jest piękna. Jest piękna, panie Michale, jest stara. Jest sprzed wielu lat. Mój mąż nie żyje. Czy pan widział umierających na tyfus? Przepraszam. Wpiszę pana jako badanego po chorobie. Tymczasem dam panu pierwszy zastrzyk. Będzie pan gorączkował przez 24 godziny. Wiem. Drugi zastrzyk za 3 dni. Dostanie pan prawdziwą szczepionkę. Tą lewą. Dziękuję. Ja potrzebuję jeszcze 2 szczepionki. Dla kobiety i dziecka. Powinni byli przyjść tutaj. Jako rodzinie karmiciela należy im się. Dobrze. Niech pan to szybko schowa. To z prywatnej rezerwy profesora. Dziękuję. Proszę pana wpisać. To jest najlepsza praca, jaką możesz znaleźć, Michał. Najlepsza. Teraz, kiedy jego nie ma i uwolniło się jego miejsce. Przyniosłem jedzenie dla niej i dla dziecka. Może ty jej dasz? Umieściłam je w tym samym pokoju, w którym ty mieszkałeś. Nie ma innego pomieszczenia, ani w domu, ani w klasztorze. Tam jest sucho i ciepło. Gdyby jej szukali, tam trudno będzie je znaleźć. Siostro, powiedz mi, wytłumacz. Tylko nie zwódź mnie. Czy to wszystko, co mi się zdarza, ma jakiś sens? Czy to coś znaczy? I tylko ja nie mogę tego pojąć? Czy wiesz, na co umierają ci starzy ludzie? Jak prędko. Na głód, Michał. Na zimno i brak pożywienia. Czy wiesz, jak umierają? Siostro, ja teraz mam dobre kartki, jedzenie. Mogę ci dać mąkę, będziesz się mogła najeść do syta. Nie, nie trzeba. Idź już, Michał. Siostro, czy w tym podobieństwie jej do Heleny, czy ty w tym nic nie widzisz? To ty widzisz coś, czego nie ma.
Przyniosłem pani trochę mąki i kartofle. Pani powinna teraz dużo jeść. Ja postaram się przynosić regularnie. Ja mogę zostawiać to jedzenie pod drzwiami, jeżeli pani... Przyniosłem także szczepionkę. Pani dotkała mojej krwi. Ja byłem chory, ta krew mogła być zakażona. Proszę pani, ja to zrobiłem ze strachu. Ja boję się przesłuchań, bicia. Boję się, że nie wytrzymałbym. To co z nim robią? Ja go wypuszczam po jakimś czasie. Po jakim? Proszę panią, pani mąż, ja chciałbym wiedzieć, kim był, co robił. Przed wojną chciał być prawnikiem. Zdążył przez rok być sekretarzem w starostwie. Zaczął pisać. Kiedy byłam w ciąży, dostał tutaj pracę. Dobrą? Ta praca pozwalała nam żyć. Ja też miałem żonę i syna. Mieszkaliśmy właśnie tutaj. Proszę pani, ja mam prośbę. Czy dałaby mi pani na chwilę podtrzymać dziecko? Kto pan jest? Jestem tym, u którego pan mieszkał. Dawał mi pan korepetycje z literatury, ja panu płaciłem pieniądzem. Tak, pamiętam. Potem ja panu dałem pohandlować trochę, mizerny handel, panie Lepszy niż Michał. nic. Ja bardzo boleję nad tym, że pan tutaj wrócił. Myślałem, że panu jest lepiej na świecie. Widzi pan, dywan jest tylko przedmiotem, bibelot czy dobra para butów. Ja rozumiałem, że pan chciał płacić nie przedmiotem, ale tym, z czego pan sam jest stworzony. A jeśli nie umiałem ich zrozumieć, ochronić? Pan chce rozmawiać z Bogiem jak równy z równym, a tak nie można. Bogu trzeba stawiać nieme, głuche pytania. Ja przyniosłem panu przepowiednie z pańskiej Biblii. Zakreśliłem ustęp, ale proszę teraz nie czytać. Dopiero po moim wyjściu. Chciałem się z panem pożegnać. Pożegnać? Tak, panie Michał, ja wyjeżdżam. Teraz? Dokąd? Niemcy, co bogatszym, dają paszporty, żeby mogli cichaczem wyjechać do Szwajcarii. Ależ... Ja dostałem i mojej matce kupiłem, ale muszę zostawić tutaj wszystko. I nie to jest straszne, panie Michał, ale to, że muszę zostawić tutaj syna, a przyzwyczaiłem się wychodzić do niego noc w noc. Chciałem z panem porozmawiać, a zeszło na nas milczenie. Widzi pan, ja wierzę, że u kresu mojej drogi mój syn czeka na mnie, tak jak wierzę, że kobieta, którą pan ukochał, musi się dla pana odnaleźć. Czemu pan jeszcze nosi maskę? Ja się boję spojrzeć na swoją twarz, panie Michał. Boję się, że wiatr mnie zdmuchnie, jak zgasiłby świecę w samą godzinę odjazdu. Do widzenia, dobry panie Rosenkrantz. Niech palec Boży pozostanie z panem. I ukazał się cud wielki na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej. A będąc brzemienna, męczyła się, aby porodziła. I ukazał się drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, mając 7 głów, a ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich. I smok on stanął przed niewiastą, aby pożreć dziecię jej. I stała się bitwa na niebie. Michał i aniołowie jego potykali się ze smokiem. I zrzucony jest smok wielki, i aniołowie jego z nim są zrzuceni. I dano niewieście 2 skrzydła orła wielkiego, aby leciała od obliczności jego na pustynię,
na miejsce swoje, gdzie by ją żywiono przez czas i połowę czasu. I stanąłem na piasku morskim. Ja przyszłam po ciebie, po ciebie. Nie możesz tu zostać. Ja muszę tam iść, pomóc im. A co z twoim mężem? Czy byś mnie kochał, gdym go oszukiwała choć po jeden dzień dłużej? Ojcze, ja nie przypuszczałem, że miłość może rozpalić się tak nieoczekiwanie i z taką siłą. Byłem nieprzygotowany. Byłem, jakby to powiedzieć, studentem. Ojcze, jakie było to moje dziecko? Milczące czy pogodne? Kiedy wychodziliśmy z Heleną do miasta, on był za mały, żeby stać z nami w kolejkach. Kładłem mu rękę na poręczy krzesła i mówiłem, zaczekaj. A kiedy wracaliśmy po kilku godzinach, stał tak jeszcze, zamyślony. O czym? Nie irytuj się. A ten pan, nie mówiłeś mi o nim nigdy. Ja myślę, że to karmienie go upokarzało. Że nie kochając właściwie nikogo, musiał codziennie oddawać krew temu, czego najbardziej nienawidził. Potem widziałem go tylko raz. Z okna. Jego zabrali. Widziałem. Tłum wpędził mnie do klatki schodowej. Była łapanka. Kogo? Twojego męża, Jana! Jana! On ma dobre papiery. Podarł je. Widziałem. Dlaczego? Nie wiem. Może nie mógł znieść, że odeszłaś od niego. Może on cię kochał. A wszystko, co o nim opowiadałaś, było kłamstwem. Musimy się stąd wyprowadzić. A ty nie zapominaj. To jest nasze dziecko. Nasze. I pomyśl, zwolniła się praca karmiciela. Jeżeli chcesz, by to dziecko wyżyło, musimy ją wziąć natychmiast. Natychmiast! Dlaczego on podarł te papiery? Przecież on już wtedy nie karmił. Podobno włóczył się po ulicach bez zajęcia, głodny, jak gdyby był na wpół obłąkany. I co? On przed wojną był fizykiem, podobno bardzo zdolnym. Widzisz, on ją bił. Wyrzucił ją z domu, a była tak samotna, że nie miała do kogo przyjść, tylko do mnie. Powiedz mi, mój kochany, jak ci się wydaje, co jest ważniejsze?
Czy siła, która pchała te kobiety do spełnienia swojego biologicznego, zwierzęcego instynktu, rodzić wbrew wszystkiemu, czy ta siła była więcej warta niż poświęcenie się dla człowieka, który przecież żył przy niej, cierpiał, myślał, kochał i który potrzebował jej i dlatego zdecydował się na śmierć, kiedy ona od niego odeszła? Ojcze, powiedz mi, co jest ważniejsze? Czy to, co ludzie poświęcają dla siebie? Czy to, co mogą między sobą ocalić? Ocalić? Nic się nie da ocalić, Michał. Świat się rozsypał, rozwalił, zczezł. Prawa rządzące tym rozkładem, te nowe prawa, trzeba zgłębić, trzeba się do nich zastosować. Dlatego postąpiliście słusznie i okrutnie. Wszystko. I obecność naszych dzieci na świecie ja jestem w stanie odkupić. Cześć. Serwus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziesięć 10 000, Michał, są silne, zdrowe. Będziesz je karmił po pół godziny aż do pełnego wyhodowania cyklu. Dopiero wtedy wstrzyknie się im zarazki tyfusu, które będą hodować w jelitkach. Później te jelita ugniata się w specjalnym preparacie i powstaje z tego szczepionka. To jest najlepsza praca, jaką możesz zdobyć. Dzięki papierom, które za nią dostajesz, nie grozi ci zsyłka, aresztowania ani głód. Ja się brzydzę tego zajęcia. Inni, którzy tu siedzą wraz z tobą, są w tej samej sytuacji, co ty. Poginęliby, gdyby nie mogli tutaj przychodzić. Co to jest? Kał wszowy. Codziennie badam, czy nie ma w nich bakterii. I czy one nie chorują od waszej krwi. Nie wolno ci się drapać, Marian. One od tego umierają. Ktoś się wyprzedaje z książek. Widziałem wczoraj niesłychane tomy w antykwariacie.
zbiorniczego Selina Spenglera. Konrada nie było? Jest za późno, by czytać Spenglera. Za późno by czytać. Widziałem piękne, bogato zdobione tomy Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Nie było chętnych? Ale się znajdą. To jest czas wielkiego czytania. Tak nie jest. Książki się czyta dla szyderstwa. Nie zgadzam się. Nigdy losy ludzi nieistniejących nie były bardziej istotne. Balzac, kiedy umierał, wezwał do swego wezgłowia lekarza, którego sam stworzył. Proust, umierając, martwił się o losy jednego ze swych drugoplanowych bohaterów. Kreślił paznokciem po kołdrze korekty. W godzinę śmierci było to dla niego ważniejsze od tego, co jest naprawdę. Ani Balzac, ani Proust nie zginęli z głodu, ani w obozie. Żadnego z nich nie łapano jak psa na ulicy. To też to, co będziecie pisać, nie będzie miało tamtej wielkości. Nie trzeba pisać, Michał, trzeba się opiekować dziećmi. Co ty mówisz? Powiedz nam wiersz, Marian. Ty, który wiesz, jak żyć. Mój wiersz? Nie mój. Kolegi. 2 razy księżyc odmienił się złoty, gdy na tym piasku rozbiłem namioty. Płaczące dziecko karmiła mi żona, prócz tego dziecka 2 synów, 2 córki. Cała rodzina dzisiaj pogrzebiona. Przestań! Proszę skończyć te rozmowy. One są chore od tego waszego gadania. Strzykacze i kontrolerzy poznają je z daleka. Proszę pani, one tną dzisiaj jakby od tygodnia nic nie żarły. Wszy panów są najgorzej karmione w całym zakładzie. Panowie drapiecie się po kątach. Panowie piją wódkę. Proszę pani, my tracimy co najmniej po litrze krwi za jednym zamachem. Proszę milczeć. Przy karmieniu nie wolno rozmawiać. Bo się wszy zakażą. Michał, pamiętasz, jak wzięto profesorów? Kilkadziesiąt osób wywiezionych ciężarówkami. Dokąd? Widzisz, tylko one są ważne. One was utrzymują przy życiu. Nie można ich krzywdzić. Nie możemy ich oszukiwać. One są waszą matką niosącą śmierć w jelitkach, a wy mamką własnych matek wykarmiającymi śmierć. Pół godziny już minęło. Możecie zdejmować klatki. Powinieneś przychodzić tak późno któregoś Jeszcze dnia. zdążę. Jesteś cały zjajany, gorączkujesz. Lepisz się odmówić. Wróciłem do pracy. Siostro, ja ci mogę rozwlec tyfus po całym zakładzie. Oni byli szczepieni. Jak? Część waszych szczepionek idzie do lekarzy na mieście. A ona? Ona ma się dobrze. Już powoli zaczyna zapominać o swoim mężu. Siostro, nie mówiłaś mi nigdy, jak to się stało, że ona tutaj przyszła? Jedna z mateczek spotkała ją, jak się wlokła po ulicy. Która? Nie pamiętam. A dlaczego umieściłaś je w tym samym pokoju, w którym kiedyś ja mieszkałem? Nie chcesz mi powiedzieć. Przyszedł jeden z aniołów i rzekł do mnie: chodź, okażę ci osądzenionej wszelkiej wszetecznicy, która siedzi nad wielkimi wodami, z którą płodzili wszeteczeństwa królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. I odniósł mnie na puszczę w duchu i widziałam niewiastę siedzącą na szkarłatno-czerwonej bestii, pełnej imion bluźnierstwa. A ona, niewiasta, przyobleczona była w purpurę i szkarłat i uzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając złoty kubek w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego, a na czole imię jej było napisane. Tajemnica. Oszukujesz mnie. Wiesz, że podczas karmienia dostaje się wysokiej gorączki. Wiesz, że nie umiem sobie na to dać żadnej odpowiedzi. Liczysz na to, że się zapomnę, ukorzę i powiem: Boże, niezbadane są twoje wyroki. Michał, ja tylko liczę, że ty ocalisz Kogo? Ją? Siebie? swoją duszę.
Czy zaszczepiła się pani tak, jak prosiłem? To bardzo ważne. Przyniosłem pani jeszcze kartki. Co się stało? Jutro będą proponowali panu zakażone. To lepsze zajęcie, bardziej stałe. Skąd pani wie? Pan nigdy przedtem tego nie robił. To było dla pana zbyt straszne. Czy o tym powiedziała pani moja siostra? Ja muszę go odnaleźć. Zacznę teraz chodzić do więzień. Ja jestem dość silna, aby wychodzić sama. Nie, to nie ma sensu, dopóki ja się wszystkiego nie dowiem. Kiedy patrzę na panią, wydaje mi się, że dano mi jeszcze drugą szansę przeżycia tego, co za pierwszym razem przeżyłem tak źle. Zrozumiałem tak mało. Miłość zostaje nas nieprzygotowanych. Przechodzi nam przez palce jak woda. A może wtedy we mnie nie było miłości. Proszę pani, ja czuję strach wobec przypadków, które rządzą naszymi spotkaniami. Boże. Boże miłosierny, który widzisz, że grzeszymy ze słabości. Boże, który zsyłasz nam bicz miłości w czas największego pomoru. Boże, który ślepo rządzisz nami. Nie opuszczaj nas, abyśmy się nie zatracili w Twym gniewie. Ja nie chciałem karmić zakażonych wszy, bo bałem się, że zrobią ze mnie to, co zrobiły z męża Heleny, że stanę się człowiekiem złym. Czy to wszy zrobiły? Wszy? Czy też brak miłości między nimi? Co? Ja dziś dobrze karmię. Bracie, mam zgorączkowaną krew, one to lubią. Upijają się i zasypiają w euforii. Bo ta krew ma bańki. Jest jak szampan. Musuje. Łukasz, czy jest ci przykro? Czy rozumiesz, co się stało? To jest tylko dla ciebie, dla ciebie. Ja pamiętam was nieustannie. Nas już nie ma. Kończymy. Możecie oddawać klatki. Pan chorował na tyfus, panie Michale. Jest pan uodporniony. Na zakaźnym zabrakło strzykaczy. Za karmienie wszy zakażonych lepiej płacą. Dostaje się lepsze kartki i stałe wynagrodzenie. Może pan tam pójść od zaraz. Ja też założę rodzinę, Michał. Lepszą od twojej. Lepszą. Lepszą. Jutro ja je wezmę. Pan mi za to odda swoje mięso z przydziału. Ja jestem krwista. Od 1918 roku. Jest to wciąż potomstwo tej samej pierwszej zarodowej pary. Czy przyglądał się pan uważnie? Są ciemniejsze od zwykłych. Kilka lat temu wykazywały spadek witalności. Wówczas skrzyżowano je ze wszami sprowadzonymi z Abysynii. Czy pan już był strzykaczem? Nakładaczem, strzykaczem, preparatorem. Ja jestem tutaj dopiero od 1,5 miesiąca.
Mojego męża profesor sprowadził aż z Poznania, by go uchronić od... Śmierci. Gdybyśmy je wypuścili na wolność, poginęłyby z głodu. Są chowane w cieplarniach, mnożą się w próbówkach. Straciły to, co czasem ludzie tracą, instynkt samozachowawczy. Pomiędzy panem a pańskim dzieckiem są jak gdyby pompą, sącą świeżą krew. Ja już nie mam dziecka. Przepraszam, zdawało mi się, że pan znów założył rodzinę. Nie rusz! Ty teraz karmisz zakażone. No to co z tego? Przecież jesteś szczepiony. Spójrz na swój kołnierz, Michał. Jest czerwona nie od krwi, tylko od zarazków. Wstrzyknięto jej rikecję, zaczęła gorączkować. Szary! Szary, ja ci coś wyznam. Widzisz, gdyby mnie złapali, ja wsypałbym wszystkich. Wszystkich! Rozwaliłbym cały ten instytut! Powiedziałbym, że ukrywają się tu naukowcy, że karmią pisarze, że powinni być wywiezieni. Widzisz, w mojej rodzinie nic nie usposobiło mnie do takiej pracy. Moi przodkowie to myśliciele, adwokaci. Preparatorzy powinni dodawać łap do jelitek. Szczepionki powinny być jeszcze marniejsze, jeszcze słabsze. Trzeba by doprowadzić tą sytuację do jej ostatecznego kresu. Napiąć ją do brzegu pęknięcia, żeby nic nie móc sobie wyrzucić, żeby śladu poddania nie zostawić na sobie. Cienia podłości. Nawet jeśli posypią się aresztowania. Tortury! Może, widzisz, może ta eksterminacja jest jak pomór dany po to, by ludzie poznali właściwości swojego życia. Bracie, będę drżał od ciebie, gdy ktoś wrośnie ci w serce. Mam do ciebie prośbę. Dziś wieczór bądź przed piekarnią. Przyjechał ktoś, kto ma wykonać wyrok.
W prawej ręce masz trzymać gazetę. Pójdź tam za mnie. Proszę pana, Nie wolno nam ze sobą rozmawiać. ale ja muszę się dowiedzieć. Ja widziałem, jak pana brali w łapance. Podarł pan wówczas swoje papiery, więc... No i co, dziwi się pan, że żyje, tak? Uciekłem. Bo ja... Wie pan, niewiele pamiętam. Pan spowodował to, że ona od pana odeszła. Ona mówiła, że te wszy wyżarły pana od środka. Ale to nie mogło tak być. Pan już przedtem musiał być taki. Proszę pana, ja muszę się dowiedzieć. Dlaczego to wszystko zamieniło pana w kamień? Ja już nie czuję winy wobec pana. Niech pan pozdrowi Helenę. Helena nie żyje. I mój syn. Przepraszam. Czy panu coś podać? Herbatę. Mój mąż jest na robotach w Niemczech. O której ma pan pociąg? Pierwszy rano. Tu jest taki pokoik. Może by się pan przespał. Ja i tak pracuję do rana.
Niech pan nie zapala światła. Dziękuję. Dobry wieczór. Mam preparować u pani. Cześć. Serwus. Ślepy przyszedł. Wiemy już dokładnie, to biedny chłopak, z niczym niezwiązany. Gdy go przynoszą pobitego do celi, pyta za co, za co. Wspomina często imię swojej żony, mówi podobno Marta. Żaden mocarz nie wytrzyma takiego bicia. Wczoraj został przeniesiony do szpitala przemienienia pańskiego i leży w sali numer 14. Może rozkaz, jaki wydałem i decyzja, do jakiej doszedłem, nie tłumaczą się żadnym rozsądkiem. Ale myślę wciąż, że moim zadaniem jest nietracenie z oczu tych wszystkich ścieżek, które pana i mnie i tych wszystkich, którzy mi zaufali, będą mogły przez tę ciemność przeprowadzić. Więc tego niewinnego, tego niepotrzebnego, tego podobnego do każdego z nas, tyle że bez pistoletu, tego robaka. Tak, jego właśnie możemy uratować. Dostaliśmy grupę do wykonania zadania. Będą niemieckie mundury, broń i samochód. Pan jest jedyny, który go widział na własne oczy. Proszę pana, żeby pan był jutro tutaj o godzinie 6 rano. Jak mam panu dziękować? Nijak. Widzi pan, nie jest obojętne, czy ja za to pójdę pod sąd wojenny. Ale ja także się gubię. Ja także nie wiem. Jest mi bardzo
ciężko. Chciałbym się przed panem i przed wszystkimi do pana podobnymi obronić. Szary. Zazdroszczę panu. Przemeblowałam pokój. Czy panu się podoba? Mam dla pani wiadomość. Dobrą? Tak, pani mąż jest w szpitalu. Wiem, w którym. Prawdopodobnie jutro go wypuszczą. Wypuszczą go? Tak. Przygotowałam bandaże. Trzeba pana opatrzyć. Nie, nie potrzeba. Ja już czuję się dobrze. Ja dowiaduję się tylu rzeczy strasznych. Tak mało z tego rozumiem. Chciałbym, żebyśmy się oboje nie zatracili w tym gnoju. Czy chciałaś mieć dziecko z Janem? Nie. Tak. Nie mogę cię oszukiwać. Chciałam. Jak ja nienawidzę tego mieszkania. Powinniśmy być zupełnie gdzie indziej. Tylko, że ja nie potrafię ci tego zapewnić. Popatrz, jak w ogóle trudno jest utrzymać się przy życiu. My nie przeżyjemy, jeśli nie będziemy mieli dla kogo. W taką porę nie wolno nam mieć dzieci. Jeśli miłość jest rzeczą najważniejszą ze wszystkich, najważniejszy jest ten, którego jeszcze nie ma na świecie. Nie wolno ci tutaj przychodzić. Nie powinnaś widzieć, jak bardzo jesteście podobne.
To wszystko dzieje się w tych samych miejscach, tymi samymi słowami. Nie. Słowa są zawsze nowe. Odnajduję cię. Tak. W drugich, którzy nie są nami. Teraz ja, która od ciebie odchodzę, czuję się pogodzona z tobą. Die Hand, meine Damen. Siostro. Siostra nie musi tam iść. Ja chcę, Dlaczego? bo w ten sposób, bracie, stawiam pytanie. Jednocześnie uzyskuję na nie odpowiedź. Pojechali. Jaka teraz cisza. Muszę już iść. Dokąd? Muszę. Nie idziesz na karmienie, bo jest za wcześnie. Ale ja muszę iść do ojca, bo... Kłamiesz! Ale jeszcze wrócę, jeszcze przed Nie, karmieniem. nie wyjdziesz stąd! Nie! Ale mi nie wolno się spóźnić. Nie wypuszczę cię przez 5 minut! Dlaczego? Ja nie wiem, ja tak chcę! Poszalałaś! Oszalałam! Oszalałam! Niech pan tam nie idzie, niech pan uważa, tam jest kocioł. Ojcze, gdzie jest płaszcz, który u ciebie zostawiłem? Dopóki żyjesz, synu, możesz tu przychodzić. Zostawiać wszystko. Dokładać swoje do tych niepotrzebności. Zbierały je wieki, synu, pokolenia. Poprzez pożogi, głody, najazdy, wojny. Te przedmioty, książki, obrazy, to jesteś ty. O, popatrz, twój lewy profil po matce i prawy po linii ojców. Dopóki żyjesz,
Możesz tu przychodzić zawsze. Ojcze, narażałem cię, zostawiając ten płaszcz. Przepraszam. No, będziemy się osuwać stale niżej i niżej. Twój dziadek pół życia spędził na swojej ziemi, słuchając bicia urojonego zegara, który mu odmierzał czas. Byliśmy łagodni w łagodnym czasie. A teraz? Nic się nie zmieniło, ojcze. Masz krew na swoim płaszczu. Ja staram się żyć przy tobie, rozumiejąc twoje prawa. Ojcze, nikt nie zrobi za mnie tego, co sam muszę zrobić. Tam w twoim płaszczu jest rewolwer. Chciałbym, żebyś wiedział, jak to jest, kiedy twoje dziecko krwawi. Przecież ja to wiem. Ja to wiem bardzo dobrze. To nie my jesteśmy nieszczęśliwi, tylko oni. Zagraj ze mną. Nie umiem. Ja ciebie przeklinam. I ją, i jego, i was wszystkich, którzy mnie zostawiacie. Ojcze, zabrali jeszcze twoją córkę. Te wszy, synu, roznosisz je wszędzie. Liberame Domine de morte eterna, indie illat remenda, quando celi movendi sunt et terra, dum veneris judicare seculum perignem, tremens factus sum ego, ad timeo, dies ire, dies illa, calamitatis et miserie, dies magna et misera valde. Dies ire, dies illa, calamitatis et miserie, dies magna et misera valde. Libera me, Domine, de morte eterna.
I zatrąbił 5. anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. I dano jej klucz od studni przepaścistej. I z dymu studni wyszły na ziemię szarańcze. I dano im moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I rozkazano im, aby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, a nie znajdą jej. I będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie. I rozwiązani zostali 4 aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić 3. część ludzi.